Powinieneś mieć dwie rzeczy w małym paluszku, zanim pójdziesz na strzelnicę, moim zdaniem. Pierwsze to podstawy medycyny pola walki, a drugie to zasady bezpieczeństwa. Ale nie powinieneś się nauczyć tych zasad byle jak. Mówię o 4 zasadach bezpieczeństwa Jeffa Coopera i od tych zasad wszystko się zaczęło. Wiedza rodzi czujność, odwaga ucisza strach. Zaczynajmy. Kim jest w ogóle Jeff Cooper? Jeff Cooper to były żołnierz piechoty morskiej, który służył w wojnie koreańskiej i on jest jednym z ojców założycieli współczesnego strzelectwa bojowego. To on właśnie stworzył fundamenty tego strzelectwa i on właśnie też stworzył 4 zasady bezpieczeństwa, które u nas w Polsce są znane jako BLOS. Te 4 zasady bezpieczeństwa, które stworzył Jeff Cooper, zostały stworzone dla osób, które używają broni do celów obronnych bądź też bojowych. To jest mindset. To jest stan umysłu. Te zasady bezpieczeństwa mają wejść w krew użytkowników. Dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem tych zasad bezpieczeństwa, ale ich trzeba się nauczyć w odpowiedni sposób. One nie mają zostać wyuczone byle jak. One mają być częścią nas, kiedy my pracujemy z bronią. I taki też był zamysł, kiedy Jeff Cooper tworzył te zasady bezpieczeństwa. I teraz mała ciekawostka, bo jak mieszkałem jeszcze w Polsce, to myślałem, że te nasze zasady bezpieczeństwa, czyli BLOS, został stworzony przez Polaków, co też poniekąd jest prawdą, ale korzenie tych podstaw leżą właśnie u zasad bezpieczeństwa Jeffa Coopera i dowiedziałem się o tym, jak zacząłem pracę jako instruktor strzelectwa obronnego tutaj w tej organizacji, w której pracuję, ale w Niemczech, ponieważ zauważyłem, że oni używają praktycznie tych samych zasad bezpieczeństwa i wtedy doznałem głębokiego szoku i zauważyłem, że praktycznie te zasady są uniwersalne, obowiązujące na całym świecie i jestem tego zdania, że każda szanująca się organizacja, każdy szanujący się instruktor strzelectwa i każdy szanujący się strzelec bądź osoba pracująca z bronią powinna znać te zasady bezpieczeństwa. One są mega fajne, są mega łatwe do zapamiętania. Sęk jest w tym, że one muszą wejść w nawyk, to musi być świadomość pewna. I po to są właśnie te 4 zasady bezpieczeństwa. I teraz chciałbym Wam dla porównania pokazać te 4 zasady bezpieczeństwa Jeffa Coopera z naszymi polskimi. Zacznijmy od B, broń. Jeff Cooper mówi treat all guns as loaded, czyli traktuj każdą broń jakby była załadowana. Tak? Wszyscy znamy, jednak Jeff Cooper wchodzi jeszcze głębiej w materię i mówi, że nie powinniśmy nikomu ufać, tak? Że jeżeli widzimy obok osobę, która rozładowuje broń, sprawdza stan załadowania broni i potem nam przekazuje tą broń, to my mimo wszystko, że to widzieliśmy, powinniśmy jeszcze raz wykonać tą samą czynność. Tak samo jak podchodzimy do, dajmy na to, stołu na stanowisku i widzimy broń rozładowaną, leżącą na stole. Bierzemy tą broń do ręki i jeszcze raz wizualnie sprawdzamy stan załadowania broni. Chodzi o to, żeby zminimalizować wszelkie ryzyka pewnych niedociągnięć i niedomówień. Zawsze sprawdzamy stan załadowania broni, albo wychodzimy z założenia, że każda broń jest załadowana. Kolejna zasada bezpieczeństwa L, lufa. I tutaj Jeff Cooper mówi never let muzzle cover anything you're not willing to destroy. To oznacza tyle, że nigdy nie kierujemy lufy w coś, czego nie chcielibyśmy zniszczyć. I zauważyłem na polskim forum pewne dyskusje, gdzie właśnie poddawano tą zasadę bezpieczeństwa pewnym wątpliwościom, tak? Bo bardzo często zdarza się tak, że instruktorzy na strzelnicy mówią, że bezpiecznym kierunkiem jest kulochwyt i tam powinniśmy kierować lufę. A co jeżeli przy kulochwytach znajduje się osoba, która chce wymienić tarczę? Wtedy to już nie jest bezpieczny kierunek, ponieważ znajduje się tam osoba. I dlatego to jest relatywne. I dlatego właśnie te zasady bezpieczeństwa Jeffa Coopera są tak ważne, abyśmy je zrozumieli, ponieważ on mówi jasno, nie kierujemy lufy w coś, czego nie chcielibyśmy zniszczyć. Kolejna zasada to otoczenie. Know your target and what's beyond. Czyli Jeff Cooper tutaj mówi o tym, że bądźmy świadomi naszego celu, wiedzmy, czym jest nasz cel i co znajduje się dookoła naszego celu. I ostatnia zasada bezpieczeństwa S, spust, finger off the trigger. I to jest moim zdaniem najważniejsza zasada bezpieczeństwa. Palec kładziemy na język spustowy dopiero wtedy, kiedy zidentyfikowaliśmy cel, kiedy jesteśmy pewni, że chcemy oddać strzał i kiedy wyprowadziliśmy broń do celu. Czymś innym są teraz sytuacje obronne, kiedy mówimy typowo o strzelectwie obronnym, kiedy
oddajemy na przykład strzał jeszcze kiedy nie mamy wyprowadzonej broni do celu, ale to jest już inna kwestia, żeby to ułatwić. Głównie chodzi o to, że dopiero wtedy, kiedy jesteśmy na 1,000,000% pewni, że mamy wyprowadzoną broń w kierunku celu, wtedy dopiero kładziemy palec na język spustowy i oddamy strzał. W każdym innym przypadku palec nie ma prawa być na języku spustowym. Jeff Cooper nawet idzie jeszcze dalej i mówi, że przyrządy celownicze są zgrane z językiem spustowym, co oznacza, że dopiero wtedy, kiedy wyprowadzę broń do celu, zgram przyrządy celownicze, dopiero wtedy mogę położyć palec na języku spustowym. Czyli przyrządy celownicze idą w jednej parze z językiem spustowym i dopiero wtedy możemy położyć ten palec na język spustowy. To, co najczęściej robią strzelcy źle, to to, że oni uczą się tych zasad bezpieczeństwa, umieją te zasady bezpieczeństwa, ale nie na tyle, żeby im to weszło w krew, żeby podczas ćwiczeń nie musieli się nad tym zastanawiać, tak? Bo wtedy dochodzi do sytuacji, że pracują nad poprawnym chwytem, albo nad pracą na języku spustowym, albo nad pewnymi procedurami, czy nad pewnymi technikami i nagle zaczynają się dziać bardzo różne dziwne rzeczy, tak? Jak na przykład, że lufa jest kierowana w nieodpowiednim kierunku, tak? Albo palec nagle w jakiś magiczny sposób wędruje na język spustowy. I to jest właśnie przez to, że ludzie nie mają wypracowanej tej świadomości tych zasad bezpieczeństwa. I ja sam już byłem dwukrotnie świadkiem, a pragnę przypomnieć, że pracuję w organizacji, w której funkcjonariusze regularnie strzelają z bronią. Doszło do sytuacji, że dwukrotnie osoba dobyła broń z kabury, za szybko położyła palec na języku spustowym i przypadkowo oddała strzał w podłoże. Dzięki Bogu w podłoże, bo gdyby ten palec jeszcze szybciej położyła na języku spustowym, to mogłaby się postrzelić w nogę, tak? Ostatnio byłem na szkoleniu z elementów strzelectwa obronnego i tam jeden chłopak też pod natłokiem zadań i czynności, które musiał wykonać, gdy wstawał, czyli strzelał z pozycji leżącej, podczas wstawania przypadkiem położył palec na języku spustowym i też oddał strzał w ziemię, tak? I to jest właśnie to, o czym ja mówię, że to nie jest w tych przypadkach, te zasady bezpieczeństwa w tych przypadkach nie są na tyle wyuczone albo nie siedzą na tyle w świadomości strzelców, aby nie musieli się nad tym skupiać. I ludzie nie łamią tych zasad bezpieczeństwa, bo są idiotami. Podstawy, dlaczego się tak dzieje, leżą raczej u psychologii. A wynika to z tego, że strzelcy często mają za duże ego, nie mają wypracowanych odpowiednich procedur, dlatego procedury są mega, mega ważne i zobaczycie to w następnych odcinkach, gdzie też będziemy mówić o różnych procedurach. Nie mają wyrobionych pewnych nawyków. Tych 4 zasad bezpieczeństwa w ogóle nie izolowali i nie traktowali jako odrębny trening. I to są wszystko podstawy ku temu, dlaczego dochodzi do wielu wypadków. I właśnie dlatego te zasady bezpieczeństwa powinny być automatyczne. To jest jak byśmy weszli do auta i automatycznie za każdym razem zapinamy pasy. Tak samo powinno być z zasadami bezpieczeństwa. My nie powinniśmy o tym myśleć. To powinno wejść w naszą krew. I podkreślę jeszcze jeden raz. Najważniejszą zasadą bezpieczeństwa jest this is my safety, czyli spust, tak? Czyli palec i tym, co robimy podczas palcem wskazującym, kiedy pracujemy z bronią. Palec zawsze wędruje poza język spustowy i dopiero wtedy, kiedy chcemy oddać strzał świadomie, kładziemy ten palec i wtedy ten palec ma prawo wylądować na języku spustowym. Powinniśmy to ćwiczyć sucho w domu, kiedy jesteśmy na strzelnicy. To jest najważniejsza zasada bezpieczeństwa. To przez niedotrzymanie tej zasady bezpieczeństwa często dochodzi do wypadków i to przez tą zasadę bezpieczeństwa albo przez zachowanie tej zasady bezpieczeństwa możemy uniknąć wiele kłopotów. Reasumując, moi drodzy, te 4 zasady bezpieczeństwa, o których mówiliśmy, BLOS, to nie są byle jakie regułki, których powinniśmy się nauczyć na pamięć, schować je w szufladzie i iść sobie na strzelnicę. To jest stan umysłu, to jest świadomość, to powinno nam wejść w pamięć mięśniową w taki sposób, że nawet w realnej sytuacji zagrożenia życia powinniśmy automatycznie zachowywać te 4 zasady bezpieczeństwa. Jeżeli chcesz zrozumieć strzelectwo od fundamentów, tak jak tego się uczy na całym świecie, zasubskrybuj, zostań ze mną, bo to dopiero początek serii. Lecimy dalej. Do zobaczenia.